Siemanko widzowie, witam w kolejnym filmiku z serii How To i dzisiaj nauczymy się, jak zrobić 180. Także jeśli już kliknąłeś w ten filmik, to mam dla Ciebie taki deal, że ja nauczę Cię, jak zrobić 180 i fejki, a Ty dasz teraz subskrypcję na tym kanale i zostawisz łapkę w górę poniżej pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Także co, lecimy. Do nauczenia się 180 tak naprawdę najbardziej potrzebna jest Wam teoria, żeby wiedzieć na początku, co w ogóle robić. Także na początku zajmijmy się tym, w którą stronę w ogóle musicie wykonywać Wasze 180. Jeśli macie lewą nogę z przodu, 180 będziecie robić w prawo, a jeśli macie z przodu nogę prawą, to 180 będziecie robić w lewo. Dobra, także analogicznie, tak jak tłumaczyłem, czyli jesteście na rowerze, ja mam lewą nogę z przodu, więc 180 będę kręcił w tą stronę i jak będę tyłem, to analogicznie odwijkę, czyli ten odjazd na końcu 180 będę odwijał też w stronę prawą, w ten sposób. Jeżeli macie prawą nogę z przodu, no to oczywiście sytuacja jest analogiczna, 180 kręcicie w tą stronę i będziecie odwijać w tą stronę. Także myślę, że to jest taka w ogóle podstawa, żeby to zrozumieć. Oczywiście da się to zrobić w drugą stronę, ale na początku będzie Wam łatwiej, jeśli zrobicie to w tą stronę odpowiednią i będzie Wam też łatwiej później dokładać inne triki do 180. Także myślę, że warto zacząć naukę 180 od samej odwijki, żeby już na ostatnim etapie było Wam łatwiej, żebyście się z tym nie męczyli, że umiecie 180, a odwijki nie. Także wytłumaczymy sobie teraz, na czym to w ogóle polega. Jest to manewr polegający na przejściu jakby z jazdy rowerem tyłem do jazdy rowerem z powrotem do przodu. Dobra, także żeby w ogóle jechać rowerem do tyłu, będziecie musieli obracać Waszą korbą do tyłu. W ten sposób, no chyba że macie takie coś jak free coaster w pieście. Ale jeżeli nie macie, no to jak jedziecie do tyłu, to korba się obraca, więc będziecie musieli ją obrócić do tyłu. Także myślę, że zaczniemy sobie od znalezienia odpowiedniego miejsca do nauki takiej odwijki i myślę, że warto jest zacząć od jakiegoś murka, na przykład się odepchnąć ławki, co tam macie. Pokażmy, tu mamy coś takiego i będę od tego się odpychał. Także potrzebujecie takiego miejsca na początek, żeby zrobić to na małej prędkości i na początek polecam Wam, żeby zapamiętać sobie całą sekwencję ruchów tej odwijki, robić po prostu jeden obrót do tyłu korbą i wtedy odwijać. I na początek wytłumaczę dokładnie, jak powinna wyglądać Wasza pozycja w tym momencie, w którym jedziecie jeszcze tyłem. Także, żeby mieć stabilną pozycję i mieć kontrolę nad rowerem podczas jazdy tyłem, musicie być pochyleni do tyłu, musicie przenieść Wasz ciężar ciała o tutaj. Im niżej tak naprawdę i im bardziej z tyłu będziecie mieli tyłek, tym będziecie mieli większą kontrolę. I dobrze by było, jakbyście mieli tutaj luźne ręce, ponieważ będziecie musieli manewrować tylko i wyłącznie kierownicą. Tutaj w ogóle biodrami przy jeździe do tyłu nie manewrujecie, skręcacie tylko kierownicą i trzymacie środek ciężkości tutaj. I tutaj jest najtrudniejsza sprawa, bo musicie skoordynować te dwa elementy, czyli bycie na rowerze tutaj i pedałowanie do tyłu. I jeżeli to już ogarniecie, czyli ten ruch, pokażę to teraz, wtedy możecie przejść do ostatniego już elementu, czyli odwijania, do samej już odwijki. Także tak jak mówiłem, polecam raz obrócić korbę i wtedy co musicie zrobić, żeby się obrócić? Wtedy Wasze korby po jednym obrocie muszą wrócić do tego samego położenia, przy którym były. Czyli jak macie lewą nogę z przodu, musicie znowu mieć lewą. Jeśli macie prawą, to musicie znowu mieć prawą. I teraz musicie spojrzeć, najpierw musi pójść Wasza głowa, musicie spojrzeć w miejsce, które w ogóle chcecie odwinąć, czyli to będzie takie mniej więcej 90 stopni, będziecie mniej więcej tak ustawieni i będziecie musieli zrobić coś takiego. I żeby to zrobić, to nie wystarczy tylko pociągnąć kierownicę, to też, ale najistotniejsze jest wciśnięcie korby, tak jakbyście chcieli zapedałować do przodu. Wciskacie Waszą korbę, wtedy rower podnosi przednie koło, ciągniecie jednocześnie rękami, odwracacie się, tutaj głowa, ramiona i powinno Wam się to w ten sposób udać.
Wymaga to trochę pracy, myślę, że na pewno nie zrobicie tego z pierwszej próby, z trzeciej, z dziesiątej. Myślę, że wymaga to pewnie godzin, dni nauki. Jest to dosyć techniczny element, wymaga koordynacji. To jest to tak naprawdę dosyć prosta sekwencja. Robicie odepchnięcie się, zapedałowanie do tyłu, odchylenie się, wciśnięcie korby, pociągnięcie. Także jest to po prostu taka sekwencja. I jeśli nauczycie się już tej odwijki od takiego murka, warto jest przejść sobie na trochę wyższe prędkości, żeby przy tym 180, po którym będzie trochę szybciej, móc to zrobić. I do tego przyda Wam się taki bank podjazd. Tutaj mamy taki podjazd, może to być Wasz jakiś podjazd od garażu albo na skateparku, po prostu bank. Dobrze, żeby to na początek nie miało profilu, tylko było takim po prostu płaskim zjazdem. I robicie po prostu analogiczną rzecz, też z jednym obrotem korby. Po prostu podjeżdżacie, na początek lepiej nie za wysoko, żeby nie było za szybko. Zjeżdżacie, odwijacie. Po prostu to samo, tylko na wyższej prędkości, więc jest to trochę straszniejsze, trochę trudniejsze, musicie szybciej wykonywać wszystkie ruchy. Dlatego przedtem uczyliśmy się na mniejszej prędkości. Jeżeli chcecie jeszcze sobie to utrudnić, możecie przed zjazdem podskoczyć na bęku bunny hopem. I zrobić odwijkę, wtedy jest po prostu jeszcze szybciej. Dobra, także teraz przejdziemy już do nauki samej rotacji 180. Będę Was jej uczył techniką z bunny hopa. Uważam, że ta technika jest najlepsza z dostępnych i daje najwięcej kontroli. Także pierwszym w ogóle krokiem do zrozumienia, jak się robi 180, myślę, że jest zrobienie go bez roweru, żeby zrozumieć sam ruch. Dlatego rower teraz leży i po prostu wbrew pozorom jest to bardzo podobny ruch do takiego po prostu podskoku, który robicie. I możecie zrobić parę razy ten ruch i zastanowić się, jakby których partii ciała używacie, żeby się obrócić. I głównie są to tutaj Wasze biodra i tak samo na rowerze nimi będziecie głównie nadawać rotację przy 180. Więc tutaj pracuje tak naprawdę tylko w powiedzmy 20% głowa i w 80% Wasze biodra i trochę ręce, które jedynie wyprowadzają rotację, ale to jest nieznaczne. Najważniejsze jest to, tak naprawdę jest to po prostu ten sam ruch. Możecie sobie wyobrazić nawet, że jesteście na rowerze, podskoczyć. To jest praktycznie to samo, jeżeli chodzi o zasadę działania ruchu. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby w ogóle zrozumieć jakby koncepcję, jak to zrobić. Także jeśli to zrozumieliście już, myślę, że możecie przejść sobie na rower. Myślę, że tutaj zaczniemy od wytłumaczenia sobie w ogóle techniki. Będziecie tak naprawdę nadawać to podobnie jak bunny hopa, do którego też poradnik jest na kanale, także zapraszam, na koniec będziecie mieć playlistę how to z wszystkimi poradnikami. Także rotację będziecie nadawali w taki sposób. Najeżdżacie lekkim łukiem na flat albo na powierzchnię, na której będziecie chcieli zrobić Wasze 180. Najeżdżacie sobie po lekkim łuku. Tak jak mówiłem, jeśli macie lewą nogę z przodu, robicie łuk w prawo. Jeśli macie prawą, robicie w lewo. Leciutki łuk i wtedy zaczynacie nadawać rotację. Podnosicie przednie koło i wtedy chcecie zobaczyć głową miejsce, w którym będziecie lądowali. I ta głowa, jak zobaczy już miejsce, które jest za Wami, w którym będziecie lądować, to miejsce jest na ziemi, przypominam, nie patrzycie się tam, nie patrzycie się w niebo, tylko w ziemię, w miejsce, w którym chcecie wylądować. Następnie do tego dochodzi kolejny ruch, czyli tak jak przy bunny hopie musicie podnieść tylnie koło, czyli podkurczyć Wasze nogi, przenieść ciężar ciała znowu naprzód. I tutaj przychodzi element tego obrotu z bioder. Musicie nadać ten ruch tutaj i w ten sposób obróci się Wasz rower. I wyląduje dokładnie w miejscu, w którym będziecie patrzeć się głową. Także myślę, że jeżeli zrozumieliście już ruch, jakby o co w ogóle chodzi w całej tej rotacji, to myślę, że nie warto zaczynać od flatu, będzie Wam ciężko w ogóle to zrobić, żeby zrozumieć sam ruch. Także myślę, że możecie przejść sobie na bank, ten sam bank, z którego uczyliście się zrobić odwijkę i po prostu na początku wykonać ten ruch na nim. Możecie na sam początek, możecie najeżdżać sobie dużym łukiem, nawet takim 90 stopni i po prostu doskakiwać. Tylko istotne jest to, żebyście starali się robić ten ruch z bunny hopa.
nie robili po prostu takiego młota, bo wtedy macie praktycznie zero kontroli nad tą rotacją. Także zademonstruję teraz. O, widzicie? Duży łuk. Możecie zrobić sobie duży łuk, wtedy na początku jest Wam po prostu łatwiej dociągnąć tą rotację do samego końca i wylądować już znowu na 180 stopni. I po prostu później robicie sobie coraz mniejszy łuk, żeby zrobić to praktycznie bez łuku. Wyprowadzacie przednie koło, tylnie. Zawracacie, patrzycie się w miejsce lądowania i właśnie zrobiliście Wasze pierwsze 180 na bęku. Także teraz przejdziemy sobie już do ostatniego etapu, czyli do flatu. Także jeśli ogarnęliście sobie już to na bęku, który pomagał Wam nadać rotację, teraz przejdziemy już do ostatecznego etapu, po którym powinniście już rozumieć i umieć, jak zrobić to całe 180 i będzie to flat. Potrzebujecie płaskiej powierzchni. Ja mam tutaj trochę takiej zamiecionej po prostu, ale najlepiej jakby to był płaski chodnik, żebyście nie mieli żadnych nierówności, bo to tylko tak szczerze będzie Wam przeszkadzało. Także teraz przejdziemy sobie tutaj i pokażę Wam dokładnie, jak to zrobić. Także jeżeli umiecie zrobić dobrze to 180 z bunny hopa na bęku, to powinniście rozumieć to dobrze technicznie i wiedzieć już po prostu, jak to zrobić. Na flacie będziecie musieli użyć trochę więcej siły, bo nie będzie tutaj żadnego elementu, który będzie Wam w tej rotacji pomagał. Jest to tylko i wyłącznie jakby Wasza siła mięśni i tak naprawdę 90% gra tutaj technika, bo nie trzeba mieć wcale jakoś bardzo dużo siły, żeby to zrobić. Także tak naprawdę robicie to tak samo, po prostu najeżdżacie sobie lekkim łukiem. Tak jak mówiłem, z tymi nogami, lewa noga z przodu w prawo, prawa noga z przodu w lewo. Najeżdżacie lekkim łukiem, podnosicie przednie koło. Tak jak do bunny hopa nadajecie wtedy już rotację. Później z bioder, z całej siły ciągniecie, dochodzi tylnie koło, patrzycie się w miejsce lądowania. I wtedy przychodzi element, który już umiecie, czyli odwijka. I w tym momencie, kiedy lądujecie, przechylacie się do tyłu, tak jak tłumaczyłem. Robicie jeden obrót korbą. Obracacie się, wciskacie korbę i odwijacie Wasze pierwsze 180 na flacie. Na początku możecie jechać sobie trochę wolniej do tego. Będzie Wam łatwiej. I mogę Wam sprzedać jeszcze teraz pro tipa, żeby łatwiej sobie ogarnąć ten łuk na flacie. Bierzecie sobie cokolwiek, na przykład weź tu pokaż, jakiś kamyczek, cokolwiek, żebyście w ogóle widzieli to. Po prostu kładziecie to w jakimś miejscu i wtedy, żebyście po prostu wiedzieli, w którym miejscu zrobić łuk. Ja jak się uczyłem, to mi to pomagało, że po prostu jadę i tak jakby próbuję objechać ten kamyczek i w momencie, w którym zaczynam go objeżdżać, podnoszę po prostu przednie koło i inicjuję rotację 180. I jeszcze jest drugi protip dla początkujących, który mi też osobiście bardzo pomógł. Kiedy umiecie zrobić rotację, ale macie problem z tym, że jeśli lądujecie, Wasz rower jest przechylony w jedną, w drugą stronę i nie jesteście w stanie zrobić odwijki. Mi to bardzo pomogło, żeby spróbować to 180 przekręcić. Nieznacznie, na przykład 5-10 stopni, żeby nie lądować idealnie, tylko na przykład wylądować o tak. I wtedy Wasz rower praktycznie zawsze, jeśli leciutko przekręcicie, będzie w odpowiedniej pozycji i powinniście być wtedy mieć łatwiej po prostu, żeby odwinąć. Zademonstruję to. To jest oczywiście tylko przy nauce, jeżeli jedziecie mega wolno. O, tak jak widzieliście, to było dosyć mocno przekręcone, ale dzięki temu mój rower ustawił się w dobrej pozycji do odwijki komfortowej. Po prostu miałem łatwiej to odwinąć i myślę, że to chyba tyle. I teraz bonusowo chciałbym przejść jeszcze do fejki, sprzedać Wam parę tipów, nauczyć Was, jak pojechać po prostu dłużej tyłem. Może są tu osoby, które umieją 180, mają problemy z fejki, na przykład robicie fejki z podskakiwaniem, nie jesteście w stanie zrobić takiego klasycznego, dobrego fejki, także teraz Wam to pokażę. Dobra, także teraz przejdziemy sobie do fejki
i umiecie już tak naprawdę zrobić fejki przez krótką chwilę, bo umiecie zrobić odwijkę, jeśli wykonaliście wszystko poprawnie. Także jeśli umiecie odwijkę, no to sprawa jest już prostsza niż uczyć się fejki tak naprawdę od zera, ponieważ umiecie to fejki zakończyć, więc jest Wam po prostu prościej. Także no fejki oczywiście polega po prostu na jeździe do tyłu i dobrze by było, jakbyście jechali do tyłu po prostu ciągiem, bez żadnego tam podnoszenia tylnego koła, przestawiania go, podskakiwania. I tak, także najpierw myślę, że przejdę do pozycji, którą już powinniście znać z mojego szczegółowego tutorialu do odwijki. Także pozycja przy fejki powinna wyglądać w ten sposób. Powinniście być odchyleni jak najbardziej do tyłu. Nie jakoś przesadnie, może nie tak, ale tak na pewno za siodełko. Myślę, że im bardziej będziecie za to siodełko tutaj wychyleni, tym będzie Wam to na pewno pomagać, ponieważ nie możecie robić czegoś takiego. To jest, myślę, że częsty błąd przy fejki. Tutaj przechylacie się do przodu po prostu i nie możecie wtedy kontrolować roweru, macie dziwny taki środek ciężkości. Jak będziecie tutaj, możecie na spokojnie manewrować Waszą kierownicą, ponieważ to jest mega istotny element przy fejki, żeby skręcać samą kierownicą. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, próbowałem skręcać tutaj biodrami, jakoś tym tyłem jechać. To jest taki naturalny odruch, ale nie możecie tego robić. Musicie sobie wyobrazić, że to jest tak samo, jak jedziecie do przodu i po prostu skręcacie kierownicą, tylko ona jest trochę w innym miejscu, więc wymaga chwili przyzwyczajenia, bo kierownica jest tutaj, a jedziecie w tamtą stronę, więc macie tak naprawdę skrętne koło z tyłu. Także jest trochę inny ruch, ale to jest mega istotne. Środek ciężkości z tyłu i skręcacie rozluźnionymi rękami kierownicą, a tutaj cały czas po prostu trzymacie ten balans. Także to jeśli chodzi o pozycję. Teraz jeśli chodzi o kręcenie tymi korbami. Jeżeli macie free coaster, no to ten problem Wam odchodzi, ale myślę, że większość osób nie ma tej wygody i obracają Wam się korby. I często widzę, jak ludzie robią fejki, że na przykład tracą kontrolę, bo za wolno obracają korbą, bo jak jedziecie do tyłu, to korba sama będzie się zawsze obracać w jakimś tempie. Jak jedziecie szybciej, to ta korba będzie się obracać tak. Jak będziecie jechali mega wolno, to ta korba będzie się obracała tak. I nieważne z jaką prędkością jedziecie na fejki, tutaj istotne jest to, żeby tą korbą obracać szybciej, niż ona by się kręciła sama. To jest do wyczucia. Jeśli ta korba kręci się tak, to Wy musicie kręcić ją szybciej, żeby ten rower sam nie popychał Waszej korby, tylko żebyście Wy przez cały jakby czas, kiedy jedziecie na fejki, kontrolowali to i pedałowali po prostu do tyłu własnym tempem. Dobra, także to mamy. Z pro tipów jeszcze Wam powiem, że dobrze jest sobie podwinąć nogawkę i wsadzić sznurówki do butów. Ja ostatnio miałem nieprzyjemny incydent z tym związany i złamanie ręki to było, powiedzmy, przy czymś podobnym, także tak. I co? Myślę, że teraz Wam to zademonstruję, jak to powinno wyglądać. Nie mam tutaj za długiego jakby dystansu, ale no jest tu parę metrów, więc to co mogę, to przejadę. Musicie mi uwierzyć na słowo, że dałem radę to zrobić dalej. Także co? Podjeżdżacie sobie po prostu na bęk, po prostu na cokolwiek, z czego zjeżdżacie, gdzie chcecie zrobić fejki, albo po prostu po 180. Myślę, że na początek lepiej jest uczyć się z bęku i ogólnie potrzebujecie trochę więcej prędkości niż do odwijki. Myślę, że samej dobrze jest, jakbyście jechali trochę szybciej, także warto jest sobie podskoczyć na pewno. I ważne jest to, żeby podskoczyć i od razu przejść do tej pozycji, zacząć kręcić tymi korbami do tyłu. I pamiętajcie o tym, to jest mega istotne z tymi korbami, żeby po prostu rower sam Wam ich nie obracał, że nie tylko trzymacie nogi luźno i czekacie, aż się obrócą, bo stracicie całą kontrolę, tylko żeby obracać te korby po prostu szybciej. O, także tak jak widzicie, tak to powinno wyglądać. Tyłek przechylony mega do tyłu, pedałuję szybciej niż to się po prostu samo obraca. Skręcam tylko rękami, tutaj trzymam sztywno. Spróbujcie się rozluźnić, po prostu trzymajcie z tyłu pozycję, luźno skręcajcie kierownicę rękami i jeśli wykonacie te wszystkie kroki, skorzystacie z tych wszystkich pro tipów, to powinniście umieć zarówno fejki, jak i 180.
Także myślę, że to by było na tyle. Dzięki mega za oglądanie. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł, że powiedziałem jakieś rzeczy, których nie słyszeliście, że po prostu pomoże Wam to w nauce. Dajcie znać w komentarzu, jak się nauczycie, albo czy będziecie korzystać z tego poradnika i dajcie znać, jakie triki zrobić następne. Czekam na Wasze komentarze i elo!